Zastanawiasz się, czy kupić Samsunga Galaxy S10? A może o 1000 zł tańszą poprzednią wersję tego flagowca? Czy jest między nimi tak wielka różnica i czy w ogóle jest sens przepłacać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Ja nazywam się Szymon Kosek i zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z technologią. Na początek przyjrzyjmy się trochę wyglądowi obu smartfonów. Nie jest to porównanie 1 do 1, bo nie mam S10 Plus, ale zdecydowałem się na zakup S10 ze względu na to, że jest ona mniejsza, przez co lepiej leży w dłoni i łatwiej korzysta się z niej przy użyciu tylko jednej ręki. Ekran jest prawie że identyczny w obu modelach. Mówimy tutaj o Super AMOLEDowym wyświetlaczu o przekątnej 6,2 cala w modelu S9 Plus oraz delikatnie mniejszym, bo o przekątnej 6,1 cala wyświetlaczu stworzonym w technologii Dynamic AMOLED w S10, co oznacza tyle, że jest on jeszcze lepszy, bo dużo szybciej i dokładniej dostosowuje kontrast do wyświetlanych treści. Mamy tutaj również różnicę w proporcjach, ponieważ w przypadku S9 Plus jest to proporcja 18,5 do 9, natomiast S10 jest troszeczkę bardziej wydłużony i ta proporcja wynosi 19 do 9. Ciekawą funkcją, która jest obecna i domyślnie ustawiona tylko w modelu S10, jest zminimalizowanie emisji światła niebieskiego aż o 42%, co ma zapobiec większemu zmęczeniu oczu podczas użytkowania smartfona. Oba telefony mają metalowe ramki, a ich tył pokryty jest szkłem, co sprawia, że dość łatwo się palcują i są niezwykle śliskie. Dlatego polecam zakup jakiegoś case'a, który pozwoli na pewny chwyt w dłoni i uchroni go przed ewentualnymi zarysowaniami czy uszkodzeniami w razie upadku. Na dole obu telefonów znajduje się dokładnie taki sam panel i znajdziemy w nim głośnik, USB-C, dzięki któremu możliwe jest szybkie ładowanie, oraz powoli znikający z rynku port jack 3,5 mm. Z lewej strony również takie samo ułożenie przycisków przyciszania i pogłaśniania oraz przycisk Bixby. Delikatną zmianę mamy z prawej strony, ponieważ przycisk zasilania w modelu S10 znajduje się wyżej niż ma to miejsce w S9 Plus. Nie jest to duża różnica, ale o wiele łatwiejsze jest sięgnięcie go w tym drugim smartfonie. Niemniej jednak bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić, więc zdecydowanie nie należy się tym martwić. U góry znajdziemy dokładnie takie same wysuwane panele na karty SIM oraz kartę microSD. Oczywiście nie da się wszystkiego zamontować jednocześnie, jeśli chcemy używać dwóch kart SIM, to musimy zrezygnować z karty microSD. Różnica w tym miejscu jest taka, że S9 Plus obsługuje karty pamięci tylko do pojemności 400 GB, natomiast do S10 można wsadzić aż 512 GB pamięci zewnętrznej. A jeśli już jesteśmy przy pamięci, to oba telefony w najniższych wersjach posiadają 64 GB ROMu i 6 GB RAMu w przypadku S9 Plus, a w S10 jest to 128 GB ROMu i aż 8 GB RAMu. Przekłada się to oczywiście na niezwykle duży komfort użytkowania obu telefonów. S9 Plus używałem rok i sporadycznie zdarzały mi się jakiekolwiek awarie, w których aplikacje się wyłączały, czy też sam telefon zwalniał. Natomiast w S10 jeszcze nie miałem takich problemów. Wszystko śmiga w niej naprawdę szybko, nawet podczas dużego obciążenia. Bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym aspektem, który trzeba brać pod uwagę podczas kupowania tych smartfonów, jest oczywiście aparat. A tak naprawdę to kilka aparatów, bo w przypadku S9 Plus mamy dwa aparaty zlokalizowane jeden pod drugim z tyłu urządzenia. Jeden to aparat główny, który posiada możliwość mechanicznego zmienienia wartości przysłony, dzięki czemu możemy robić lepsze zdjęcia w ciemnych warunkach oświetleniowych oraz otrzymywać lepszy efekt bokeh. Drugi natomiast jest teleobiektywem, który umożliwia dwukrotny zoom optyczny. Czy jest on potrzebny? Mi się on bardzo rzadko przydaje, a prawdę mówiąc to zdjęcia czy filmy wykonywane na 8-krotnym cyfrowym powiększeniu są praktycznie identyczne na obu obiektywach. W przypadku S10 mamy dokładnie takie same obiektywy jak w poprzedniku, ale został dodany jeszcze trzeci, mój ulubiony obiektyw szerokokątny. I naprawdę, o ile sporadycznie użyję powiększenia w aparacie, tak z rybiego oka korzystam bardzo często. Czy to żeby po prostu się nim pobawić, czy też żeby zrobić jakieś ciekawe zdjęcie na mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam, bo dodaję tam sporo materiałów z zakulis tworzenia tego kanału. Kolejna istotna kwestia: bateria. Mniejsze wymiary równa się mniejsza pojemność, ale niewiele mniejsza, bo tylko o 100 mAh i muszę przyznać, że czas użytkowania jest bardzo podobny. Da się oczywiście wytrzymać 24 godziny bez ładowania w przypadku obu smartfonów, ale ja raczej zawsze w trakcie dnia byłem zmuszony podładować nieco akumulator. Oczywiście zależy to od sposobu użytkowania i jasności ekranu, ale przy, wydaje mi się, umiarkowanych ustawieniach jest to niepełna doba działania i około 4-5 godzin na ekranie.
Oba telefony naładujemy bardzo szybko, z tym, że szybciej ładują się od 0 do 50% niż od 50 wzwyż. Zabezpieczenie danych to w dzisiejszych czasach bardzo istotna sprawa. Dlatego przy zakupie jednego z tych telefonów możemy być spokojni, bo oba zostały wyposażone w czytniki linii papilarnych, ale S9 Plus posiada go z tyłu i jest to czytnik optyczny, natomiast w S10 wbudowany został pod ekranem i jest on czytnikiem ultradźwiękowym. No i jeśli chodzi o praktyczną stronę tych skanerów, to do obu lokalizacji można się łatwo przyzwyczaić, natomiast myślę, że ten optyczny czytnik jest delikatnie szybszy od czytnika ultradźwiękowego. Nie ma tutaj gigantycznej różnicy, ale w przypadku S10 dużo częściej wyświetlał mi się komunikat, że mój odcisk nie został rozpoznany, albo po prostu nie trafiłem dobrze w skaner. Nie jest to oczywiście jedyne zabezpieczenie. Model S9 Plus jest wyposażony dodatkowo w skaner tęczówek, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa jest naprawdę wysoki i ciężko te zabezpieczenia złamać. Ze względu na zwiększenie stosunku powierzchni ekranu do powierzchni całego przodu telefonu z modelu S10 ten skaner został usunięty, a w jego miejsce mamy tylko rozpoznawanie twarzy, które działa ultra szybko. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo odblokowywanie następuje praktycznie w momencie podświetlenia ekranu, a duży kąt widzenia przedniej kamery sprawia, że nie musimy wysilać się z ułożeniem smartfona, aby urządzenie rozpoznało naszą twarz. Zauważyłem też, że coraz częściej korzystam z twarzy do odblokowania ekranu niż ze skanera linii papilarnych. Niestety jednak jest to tylko metoda oparta o kamerę, a więc jest ona dużo mniej bezpieczna, o czym informuje nas producent podczas jej konfiguracji. Istotnym elementem jest również obecność głośników stereo, które akurat w obu smartfonach grają naprawdę dobrze. Może nie zastąpią nam kina domowego, ale przy oglądaniu YouTube'a czy słuchaniu piosenek spokojnie wystarczają. Model S10 jednak pod tym względem troszeczkę wygrywa, bo gra on głośniej i ma delikatnie więcej basu, jeżeli w ogóle można mówić o basie w smartfonie. Ogólnie telefon aż wibruje podczas odtwarzania dźwięków, co powoduje, że właśnie ten dźwięk jest pełniejszy. Spędziłem z tymi telefonami sporo czasu i niestety, a może stety, muszę stwierdzić, że w ich funkcjach i możliwościach nie ma zbytniej różnicy. Samsung w tym roku nie zaszalał i tak naprawdę poza nowym wyświetlaczem z dziurą, która nie każdemu przypada do gustu, i z czytnikiem linii papilarnych schowanym pod nim, nie pokazał nic, co zrobiłoby na mnie wrażenie. Dlatego też uważam, że dużo lepiej kupić ponad 1000 zł tańszy model S9 Plus lub S9 zamiast S10. Albo po prostu poczekać na przyszłorocznego flagowca, jeżeli oczywiście miałby to być Samsung. Linki do cen i pełnych specyfikacji tych telefonów znajdziecie w opisie tego filmu. No i oczywiście standardowo, jeżeli film Ci się podobał, to zostaw lajka, suba i dzwonek. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!